Cześć, witam Was Energii w kolejnym odcinku To było grane. Zanim przejdziemy do głównego dania mojego wideobloga, czyli gry, rozwiązanie konkursu. Przypominam, do wygrania były te dwie przezajebiste figurki z LEGO Gwiezdnych Wojen. Zanim pokażę pracę, która wygrała, zanim dowiecie się, która praca wygrała i dlaczego, powiem Wam, że troszkę się obawiam pokazania tego rysunku, ponieważ obawiam się, żeby George Lucas nie zablokował mojego filmu, ponieważ jest trochę to naruszanie jego praw autorskich, szczególnie do postaci. Ale zdecydowałem się jednak pokazać właściwie ten rysunek, tą pracę. Dosyć ona jest taka specyficzna. Mam nadzieję, że George Lucas się na mnie nie obrazi i nie zablokuje mojego filmu. Nie da tam tego komentarza, że dopasowanie do innych tam podmiotów, jakieś pierdoły i wszystko będzie w porządku. Ok, oto praca. Jak widzicie, jeszcze tutaj nic nie ma. Za parę sekund, za chwilę właściwie już wchodzi nasza praca konkursowa, można powiedzieć. Jak widzicie, doskonałe wyczucie detali. Jest to Lord Vader. Posiada hełm, nogi i miecz świetlny. Trzeba przyznać, że postać od razu budzi skojarzenia z postacią Vadera z Gwiezdnych Wojen, także jest to doskonała praca. A autorem tej pracy jest niejaki Black Hawk. Co ciekawe, jako jedyny wysłał cokolwiek na ten konkurs. Także uważam, że ten konkurs był faktycznie może głupim pomysłem. Ale jako, że nie jestem zawistnym fiutem, Black Hawk, dostajesz ode mnie obydwa breloczki. Także napisz do mnie z tego maila, z którego wysłałeś do mnie pracę, swój adres, a ja wyślę do Ciebie te przedmioty. Dzięki za wzięcie udziału w konkursie. Dziękuję to jednej osobie, czyli Tobie, Black Hawk. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze coś tam wygrasz. Tak jak mówię, tworzenie konkursów dla jednej osoby jest to dosyć bez sensu. Nie wiem, czy tam w ogóle ci użytkownicy pozostali jeszcze są. Halo, jesteście tam? Użytkownicy? Halo, widać mnie? Także jeżeli zbierze się trochę więcej tych ludzi, to zaczniemy już zabawę na poważnie. Na razie to jest tylko zabawa. Jak widzicie, mój kot już wskoczył. Ok, dzisiejszą grą, którą chciałem Wam przedstawić, jest gra Toonstruck. Toonstruck, wydana w 1996 roku. Już na samym początku, odkąd była wydana, budziła pewne kontrowersje za sprawą tej właśnie okładki, która przedstawia klauna, który wbija szpilę w oko milutkiemu króliczkowi. Sama ta informacja na pudełku mówi nam, że gra nie do końca jest dla dzieci. To znaczy, że dzieci też znajdą całkiem fajne tutaj rozwiązania, fajne postacie, zajebiście narysowane, ale gra jest dla troszkę starszych użytkowników. Główną rolę w Toonstruck gra Christopher Lloyd. Christopher Lloyd mógłby Wam być bardziej znany z trylogii Powrót do przyszłości, gdzie grał doktora Emmeta Browna obok Michaela J. Foxa. Toonstruck opowiada, może najpierw powiem o co chodzi, albo pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Toonstruck, co ciekawe, mam w dwóch wersjach. Wersja premierowa i wersja White Label. White Label to firma należąca do Virgin Interactive, która wydaje tak zwane re-release'y gier. To znaczy, jeżeli gra osiągnęła jakiś tam sukces, duży, umiarkowany, to wtedy właśnie powstaje taka właśnie wersja White Label, która też zostaje wypuszczona na rynek. Różnica jest oczywiście, jak widzicie, w pudełkach. Tutaj zrezygnowano z tej kontrowersyjnej okładki. Sama gra mieści się na dwóch płytkach CD. Jest to standardowa przygodówka point and click, niestety mniej znana z racji tego, że w momencie, kiedy ona wyszła, zaczął się boom na gry 3D, a Toonstruck jest grą rysowaną standardowo, czyli ręcznie w 2D.
Także był to już troszkę takie, trąciło to troszkę myszką i gra, no pomimo że naprawdę bardzo fajny tytuł, nie odniosła zbytniego sukcesu. Sam pomysł stworzenia gry Toonstruck polega na zaimportowaniu, że tak powiem, głównego bohatera, czyli Christophera Lloyda, do kreskówkowej scenerii i jego interakcji z kreskówkowymi bohaterami. Jeżeli przypomina Wam to coś, to bardzo dobrze. Jeżeli przypomina Wam to jakiś film, to bardzo dobrze. Macie ode mnie od razu +5 do szacunu i zaraz wyjaśnię, co Wam to może przypomnieć. A dla tych, którym to nie przypomina, powiem, co powinno to przypominać. Sama historia nie jest zbyt skomplikowana. Otóż nasz Christopher Lloyd, który w grze nosi imię Drew Blank, pracuje jako animator przy bajkach dla dzieci, tak zwanym Fluffy Bun Bun, gdzie rysuje przeurocze, puchate króliczki. Ponieważ jego boss, tępy Fiut, chce więcej tych królików, Drew Blank dostaje jakieś załamania, zasypia na stole kreślarskim i przenosi się do krainy właśnie ze swoich rysunków, czyli do krainy właśnie tak zwanej Q-topii. Q-topia ma swój problem. Otóż zły doktor Nefarious zamierza zamienić wszystkie te wspaniałe, słodkie zwierzaki w odrażające monstra. Ma ku temu właśnie jakiś taki specjalny statek, którym zamienia wszystkie tła i wszystkie postacie w takie odrażające kreatury. No oczywiście nasz bohater zostaje poproszony o pomoc. Towarzyszy mu jego przyjaciel, tak zwany, nazwany Flux, czy Flux, nie pamiętam dokładnie, Flux albo Flux, który towarzyszy mu w przygodach. Jest on też postacią rysunkową, taki różowy, śmieszny stworek. No i razem postanawiają najpierw odczarować, że tak powiem, krainę. Wobec tego muszą zebrać jakby pewne przedmioty do stworzenia takiego statku latającego, który przywróci dawny porządek w krainie i wszystko będzie znowu słodkie i prześliczne. Sama historia składa się z 2 aktów, podzielona, tak jak mówiłem, na 2 płyty. Nie chcę zdradzać dalszych twistów historii. Co ciekawe, gra została wydana tak naprawdę w połowie. To znaczy, cała ta gra, Toonstruck, to jest jakby połowa całej historii. Wynikało to troszkę z pośpiechu wydawców, którzy musieli tą grę już wypuścić, no i sporo rzeczy zostało odrzuconych, ale te rzeczy, które zostały odrzucone, miały pojawić się w drugiej części Toonstruck. Niestety druga część Toonstruck nigdy nie wyszła. Nie wiem dlaczego. Z jakichś tam powodów gra nigdy się nie pokazała, a szkoda, bo tytuł jest naprawdę fajny. Pomimo tego, że historii fabularnej, której Wam opowiedziałem, wydaje się ona dosyć dziecinna, to ta gra posiada tak zwane drugie dno, które jest zrozumiałe dla starszych graczy. Spotyka się tutaj z plejadę naprawdę świetnie narysowanych i w ogóle wymyślonych postaci. Niektóre z nich są oczywiście takim oczkiem do starszych graczy, na przykład homoseksualny strach na wróble, czy też krowa, która lubi sadomaso. Oczywiście dzieci tego nie wyczują, ale starszy gracz, który już jest obeznany z aktualnym światem, że tak powiem, sorry, że takie głupie takie stwierdzenie, wyczuje te smaczki i no, będzie wiedział, o co chodzi. Tak jak mówiłem, gra jest rysunkowa, znaczy nasz główny bohater Drew Blank jest aktorem, natomiast wszystko pozostałe jest narysowane naprawdę świetnie. Podobno pracował przy tym jakiś animator czy też rysownik z Aladyna, który rysował Aladyna w Disneyu. Rewelacyjnie narysowane postacie, rewelacyjny design tych wszystkich stworów, naprawdę są one prześmieszne, doskonale dobrany głos. Oprócz Christophera Lloyda usłyszymy też Tima Tim Curry oraz Dan Castellaneta. Ten ostatni, może nazwisko nie jest Wam znane, ale podkłada głos Homerowi Simpsonowi w serialu The Simpsons. Doskonale podłożone głosy. Gdy usłyszycie głos Fluffy Bun Bun, będziecie chcieli naprawdę własnoręcznie wejść do tego monitora i udusić tego królika, żeby nigdy więcej już nie wypowiedział ani jednego słowa. Takie właśnie uczucia towarzyszyły też mi podczas przechodzenia
Toonstraka. Teraz jeszcze jedna rzecz, o której mówiłem. Czy fabuła coś Wam przypomina? Otóż może Wam przypominać film z 1988 roku Kto wrobił Królika Rogera w reżyserii Roberta Zemeckisa i Stevena Spielberga z Bobem Hoskinsem. Dlaczego o tym filmie wspominam? Ponieważ ten film ma bardzo podobną fabułę do Toonstraka. Otóż też są aktorzy, mamy miasteczko takich animków i ci aktorzy jakby integrują się z tymi animkami. To znaczy po prostu jest pokazane, że animki żyją po prostu obok ludzi i zachodzą tam między nimi jakieś relacje. Ale co ciekawe, Kto wrobił Królika Rogera też gra Christopher Lloyd. Gra on tutaj głównego bad guy'a, który chce zniszczyć tą krainę tych animków. No i przeszkadza mu oczywiście Królik Roger i Bob Hoskins. Także tak jakby odbicie lustrzane. Z jednej strony mamy bad guy'a, który chce zniszczyć świat animków, z drugiej strony mamy bohatera, który chce uratować świat animków i powrócić do swoich czasów, swojego świata, że tak powiem. Sama gra dzisiaj bardzo rzadko spotykana, to znaczy na Allegro można ją od czasu do czasu trafić, jednakże jest ona dosyć droga, szczególnie ta wersja premierowa, ponieważ wersja White Label wcale nie jest taka droga, można ją nawet sobie z eBaya ściągnąć. Oczywiście obydwie gry są identyczne, one się niczym nie różnią, jednakże wersja White Label ma fajniejszą instrukcję. Nie wiem dlaczego wersja premierowa nie ma tak fajnej instrukcji jak wersja White Label. No ale coś za coś. Sama gra, jak widzicie pewnie w trakcie mojego ględzenia na gameplayach, ma rewelacyjnie rysowaną grafikę, ręcznie rysowaną grafikę. Cała gra jest dosyć prosta, jednakże jest parę miejsc, w których przeciętny gracz może się naprawdę ciężko zaciąć. Jest parę zagadek, które nie są za bardzo oczywiste, chociaż 90% zagadek jest w miarę logiczna i nie tworzymy z sznurowadła i zapałki śmigłowca. Także polecam ja Wam jak najbardziej. Nie wiem, czy tą grę jeszcze można... Parę osób mi wspominało, żebym mówił, czy tą grę można kupić na GOG-u, tak? Czyli ten Good Old Games, projekt CD Projektu. Nie wiem dokładnie, nie zapoznałem się z tym GOG-iem, nie gram po prostu w wersji elektronicznej, także ciężko mi powiedzieć, czy ten Toonstrak jest tam dostępny. Jeżeli jesteście zainteresowani, gog.com, możecie wejść, zobaczyć, czy ta gra jest tam dostępna. Toonstrak to taki powiew staroszkolnej przygody, troszkę jak Maniac Mansion, troszkę jak może Simon the Sorcerer, może ktoś z Was jeszcze tą grę pamięta. Naprawdę rewelacyjna gra, przede wszystkim śmieszna. Można się naprawdę pośmiać w paru miejscach, szczególnie z rewelacyjnego designu postaci, z prześmiesznych sytuacji, które spotykają Drew Blanka. No i ogólnie naprawdę granie w tą grę sprawiało mi niesamowitą frajdę i niesamowitą radość. Szkoda, że gra została troszkę zapomniana, nie odniosła należytego jej sukcesu, że tak powiem, ponieważ ten sukces jej się zdecydowanie należał. Także jeżeli macie okazję ściągnąć grę z GOG-a, bądź kupić oryginał, bądź może ktoś ma oryginalnego Toonstraka, polecam jak najbardziej. Gra warta Waszej uwagi. To tyle odnośnie dzisiejszego odcinka To było grane. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że w końcu dobiję do tej setki tych subskrypcji, bo na razie to idzie jak krew z nosa. Nie chcę Was namawiać, żebyście komentowali, subskrybowali czy coś takiego, bo już trochę wychodzę na takiego żebraka, także nie chcę już tego tematu poruszać. Ale ludzie, poproście rodzinę, babcie, ciocie, żeby mnie zasubskrybowali. To był oczywiście żart. Cieszę się z tych użytkowników, których mam, tych widzów, ponieważ robię to dla Was i mam nadzieję, że to troszkę też doceniacie. To tyle odnośnie Toonstraka. Zapraszam do gry i do kolejnego odcinka To było grane. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Cześć.